Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj bohaterem materiału będzie oczyszczacz powietrza. Jak wiadomo, w Polsce mamy niestety coraz gorsze powietrze, albo może mamy coraz większą świadomość tego słabego powietrza. Przodujemy w rankingach smogowych. Wiąże się to z wieloma kwestiami. Nie wdając się w szczegóły, efektem finalnym jest konieczność oczyszczenia powietrza. Oczyszczacze są coraz bardziej popularne w naszym kraju, natomiast można wydać na nie niezłą fortunę, od 1000 zł w górę. Są też modele tańsze, w wielu wypadkach niestety dużo słabsze, natomiast wyjątkiem od nich jest seria od Xiaomi. Znane modele Xiaomi z serii już nawet drugiej, 2S, teraz aktualnie seria trzecia jest dostępna na rynku, a wchodzi już czwarta. Modele 3C, 3H i wersje Pro. Są też oczywiście odpowiedniki ze stajni Viomi. Natomiast ja dzisiaj skupię się na najmniejszym przedstawicielu, podstawowym modelu, konkretnie Xiaomi 3C. I jak widać, właśnie tutaj go mamy przed kamerą. Nie przedłużając, przejdźmy zatem do materiału. Słuchajcie, wielu z Was zapewne będzie decydując się na oczyszczacz Xiaomi, będzie zadawać sobie pytanie, co wziąć, 3C czy 3H. Ja też na to pytanie musiałem sobie odpowiedzieć. Długo się zastanawiałem. Myślę, że którego modelu byście nie wybrali, będzie dobry. Natomiast model 3H jest nieco wyższy i ma większą wydajność, jeżeli chodzi o czyszczenie powietrza. Natomiast również pobiera więcej mocy i jest modelem starszym. Decydująca może być oczywiście kwestia promocyjnej ceny, którą będziecie mieli do dyspozycji, czy za którą będziecie mogli kupić sobie dany oczyszczacz. Ja miałem budżet około 500 zł. Mówię o dystrybucji europejskiej, nie polskiej, bo tutaj ceny są wyższe niestety zazwyczaj. I oba te w zasadzie, chociaż nawet w Polsce, oba te modele można w promocjach w tej cenie nabyć. Dobra cena za 3C to jest około niecałe poniżej 400 zł. Dobra cena za 3H jest poniżej 500 zł. Jeżeli chodzi o dystrybucję europejską. Różnice, no tak jak powiedziałem, wielkość, ale model 3H jest też starszy, bo jest chyba z 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 19 roku, a model 3C jest z 2020 roku, więc tutaj no, rok produkcji nowszy. Natomiast on jest bardziej podstawowy, jest wykastrowany w stosunku do 3H z czujnika chyba wilgotności i temperatury. W praktyce jest to bardziej ciekawostka niż potrzebne czujniki, ponieważ jeżeli nie korzystacie z rozbudowanych automatyzacji, to te czujniki Wam po prostu nie będą potrzebne. Zresztą można je ewentualnie uzupełnić w przyszłości dodatkowymi zewnętrznymi czujnikami. Też od Xiaomi ten ekosystem działa. Natomiast wielką zaletą 3C jest to, że jest tańszy. Filtry są te same, zużywa mniej prądu, bo chyba 29 W w stosunku do 30 kilku w modelu starszym 3H. No i to, że filtry są te same, natomiast kosztują około 100 chyba 50 zł. Natomiast ten filtr można zresetować w tym modelu. W modelu 3H niestety mamy czytnik NFC czy RDIF-a, który szczytuje numer seryjny i po prostu nie można zastosować uniku czy triku w postaci resetu filtra. Dlaczego to się może przydać? Bo często filtr jest jeszcze do użytku, może nie mówię, że długo, ale na przykład jeszcze kilkadziesiąt dni, natomiast ze względu na już zbyt długi okres eksploatacji oprogramowanie może wyrzucać, żeby go zmienić. I będziemy mieli ciągle wyrzucaną informację, żeby zmienić filtr. W tym modelu możemy zresetować licznik i mamy nieco więcej czasu na to, żeby taki filtr zakupić. Tyle praktycznych informacji na temat tych dwóch modeli, jeżeli chodzi o wybór. Zobaczmy, jak wygląda sam oczyszczacz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sterowanie, to sterujemy dwoma przyciskami u góry. W 3H mamy dotykowy ekran. Tutaj mamy przyciski fizyczne na górze. Tutaj możemy zmieniać stopień podświetlania ekranu. OLEDowy też, ale nie dotykowy. Natomiast tutaj możemy przełączać tryby. Teraz jest automatyczny, teraz tryb nocny, a teraz tryb chyba ulubiony. I tutaj słychać, że zaczął wiać na maksymalne obroty. Ja jeszcze tego trybu chyba nie konfigurowałem.
Tutaj pokazuje nam cząstki 2,5, jeżeli dobrze pamiętam. Kolor zielony oznacza, że według chińskich norm powietrze jest ok. Wieje w tej chwili naprawdę konkretnie. Może przełączę na cichszy tryb automatyczny. I słuchajcie, i to są w zasadzie te dwa podstawowe przyciski. Mamy też informację, że oczywiście jest połączony z Wi-Fi. Na ten moment, jeżeli już skonfigurujecie oczyszczacz powietrza, to aplikacja już Wam w zasadzie nie jest potrzebna, jeżeli nie korzystacie z automatyzacji. Tutaj możecie sterować w pełni przyciskami. To istotne dla starszych osób, które niespecjalnie lubią się z aplikacjami, z grzebaniem w aplikacjach w smartfonie. Więc dziadkowi możecie skonfigurować ten oczyszczacz, czy mamie, i po prostu on będzie działał, mama będzie sobie przełączać na przyciskach u góry, ewentualnie zmieniać tryby. Słuchajcie, co do filtra, to wyciąga się go w ten sposób. On już tutaj płacze, że go odłączamy. Filtr wygląda tak. Spory, ale jak widać czystszy, chociaż chodzi u mnie już jakiś tydzień czasu. No i to w zasadzie wszystko, słuchajcie. Proste urządzenie, ale nowoczesne. No już tutaj trochę widzę, że śmieci zebrało na dnie. Jakieś pyłki. Urządzenie jest proste. Ten sam filtr, tak jak powiedziałem, około 150 zł kosztuje. Co pół roku do roku musicie go wymieniać. Mówię o bardziej praktycznych kwestiach. Teraz, czy dobrze go założę? Tak. Po założeniu możemy, słuchajcie, oczyszczacz włączyć. Będzie sobie normalnie działał. Urządzenie jest idiotoodporne w zasadzie, więc jeżeli się uruchomi, już ono samo działa. Samo może działać, można o nim zapomnieć. Pamiętajcie natomiast, że tutaj mamy z tyłu ten czytnik laserowy w tym miejscu. Nie wiem, czy to będzie widać. I on tutaj odczytuje, więc w tym momencie, jeżeli macie blisko ściany postawione, to może wszystkiego nie czytać. Dobrym testem jest też podłączenie tego oczyszczacza w momencie, kiedy na przykład coś smażycie blisko kuchni, albo otworzycie okno. Jeżeli wtedy Wam nie zmienia się w ogóle żaden wskaźnik, nie zmieniają się tutaj odczyty, to znaczy, że coś jest nie tak. Wielu ludzi na to narzeka, natomiast prawdopodobnie albo źle ustawili oczyszczacz, albo po prostu rzeczywiście coś z nim jest nie tak. Nie wiem, zasłonili może tutaj laserowemu czujnikowi dostęp do pyłków, do powietrza i on po prostu nie reaguje. Natomiast u mnie reaguje. Zauważyłem, że podczas włączenia na przykład smażenia czy po otwarciu okna ten czujnik jednak wzrasta. Co Wam zresztą na koniec filmu wrzucę, takie wideo pokazujące, że rzeczywiście on mierzy i działa. Z wad bym jeszcze podał ten niewymienny kabel. Wolałbym, żeby był do podłączenia. Różnice między, słuchajcie, 3C a 3H. 3H ma bodajże filtr, nie wiem, czy nie ma filtra wkładanego tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, i on ma tylko z 3 stron pobiera powietrze. Ten pobiera z 4. To też jest zaleta nowszego modelu, chociaż o mniejszej wydajności, tak? Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o takie praktyczne uwagi. Ja polecam jak najbardziej, chociaż akurat trafiło mi się, że powietrze w tej chwili jest niezłe w naszym kraju. Prawdopodobnie dlatego, że są duże wiatry, wszystko przewiewa. Obym musiał go używać jak najrzadziej i jak najmniej pracował, czego sobie i Wam życzę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Łapki oczywiście w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję robić to właśnie teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!